Dzień dobry, dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo pakuję się i na pstrągi, i na majówkę, bo wyjeżdżam na parę dni. Mam nadzieję, że uda się złowić pierwsze zębate. Dzisiaj 5 maja, więc pewnie i Wy już zaczęliście sezon szczupakowy. Dajcie znać, jak Wam poszło. A dzisiaj jedno pytanko od kolegi, który interesuje się, jakie jest moje zdanie na temat ubrania na pstrągi. Jakiego koloru powinno być? Ciekawe. Jeśli jesteście ciekawi mojego zdania na ten temat, to zapraszam. Pytanie o moje zdanie na temat dress code'u, jaki powinien obowiązywać w przypadku pstrągarzy, którzy idą połowić kabany, zadał kolega Łukasz. I kolega Łukasz pisze do mnie tak. Witam serdecznie, udało się dzięki Panu złowić pierwszego kabana. Trwało to trochę, zdążyłem obejrzeć większość programów z Pana udziałem, niektóre po kilka razy. Mieszkam na Dolnym Śląsku i w tym roku złowiłem już ponad 70 pstrągów. Panie Piotrze, nie było chyba jeszcze o ubiorze na pstrągi. Bluza Salmo jest w kolorze nieba, machi też i może coś Pan zasugeruje, bo większość wędkarzy chodzi na zielono i ciemne kolory, a ja czuję, że trzeba wtopić się w tło, a pstrągi widzą nas na tle nieba, znak zapytania. Czyli dół ubrania zielony, piaskowy, a góra szara, niebieska, znak zapytania. Pozdrawiam. No po pierwsze, dziękuję za pytanie i cieszę się, że moje rady się przydają, że pozwalają Panu łowić fajne ryby. 70 pstrągów to niezły rezultat. Ja nie miałem w tym roku za bardzo czasu, żeby tak często jeździć, no ale 70 pstrągów to myślę, że niewielu pstrągarzy w Polsce zaliczyło. I kaban, nie wiem co to za kaban, ale tak czy inaczej gratuluję. No i cieszę się podwójnie, bo jeśli miałem w tym udział swój, chociaż niewielki, to naprawdę mi jest miło. O ubraniu mówiłem już chyba ze 2 razy. Jeśli przypomnę sobie, kiedy to było, w którym odcinku, to wrzucę tutaj pod filmem w komentarzu link do tego filmu. Na pewno była jakaś rolka, może za mało. No w każdym razie jedno jest pewne. Kolor ubrania nie jest najważniejszym czynnikiem, który może zdecydować, przesądzić o wyniku połowu pstrągów. Jednak, tak jak mówiłem już parę razy, pstrągi mają świetny wzrok i trzeba o tym pamiętać. Po pierwsze, widzą dużo szersze spektrum widma, światła. Widzą również w świetle UV, co jest ważne, jeśli myślimy o doborze przynęt, a właściwie o kolorze tych przynęt, bo czasami może to robić różnicę, o tym jeszcze powiem za chwilę, ale też mają unikalną zupełnie również wśród ryb zdolność podwójnej akomodacji oka, to znaczy potrafią jednocześnie wyostrzyć wzrok na elemencie, na przedmiocie, który jest blisko i obserwować również w tym samym momencie rzeczy, które są trochę dalej od nich oddalone. I odbywa się to prawdopodobnie na zasadzie takiej, że jedno oko ostrzy się na czymś, co jest blisko, drugie na czymś, co jest daleko. To oczywiście nie trzeba tutaj wielkiej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę, że takie zdolności pstrągów powodują, że są niezmiernie płochliwe. Widzieliście, każdy, kto już jakieś doświadczenie ma, na pewno tego doświadczył. Widzieliście, jak pstrąg wychodzi, stoimy na otwartym terenie, gdzieś tam nie za bardzo schowani, no bo sporo takich miejsc, że się nie ma gdzie schować i pstrąg w ostatniej chwili zawraca, ewidentnie nas zobaczył, więc no rzeczywiście jest to jakiś problem. Natomiast czy kolor ubrania? No, jak najbardziej trzeba się maskować, to jest oczywiste zupełnie. Najważniejsze jednak nie jest kolor ubrania, tylko unikanie gwałtownych ruchów nad wodą. To jest po pierwsze, bo pstrągi bardzo dobrze potrafią rejestrować nie tylko pstrągi, ryby spod wody. To też jest oczywiście w zależności od tego, jak pada światło, czy światło pada nam w twarz, z tej strony świeci, czy zza pleców. Wtedy my lepiej widzimy, albo pstrągi trochę lepiej, wszystkie ryby lepiej trochę widzą. No w każdym razie dużo ważniejsze jest od tego, jaki kolor ma nasza bluza, kurtka czy kamizelka, ważniejsze jest to, żeby się unikać gwałtownych ruchów. Stary pstrąg, który mieszka w jednym miejscu, w jednym dołku cały sezon lub nawet kilka lat, znamy takie przypadki, te same pstrągi są łowione dokładnie pod tym samym drzewem, na tym samym zakręcie,
Jeśli tam jest miejsce dobre z różnych względów, to nie ma powodu, żeby pstrąg to miejsce opuszczał. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, odpowiednia głębokość i dach nad głową to są podstawy. No i jeszcze, jeśli tam jest gdzieś na przykład rów, który doprowadza wodę gdzieś z pól, jeśli są nawisy traw, które powodują, że w lecie tam owady spadają, jeśli gdzieś niedaleko jest bagienko, z którego w dużych ilościach żaby wędrują na zimowisko, to jest idealne miejsce i w takich miejscach, gdzie ktoś złowił jednego kabana na 100%, drugi kaban się zadomawia lub nawet ich tam jest kilka. Oczywiście wygrywa ten, który jest najbardziej agresywny, najsilniejszy, niekoniecznie największy. Też o tym już kiedyś Wam mówiłem. No więc te stare pstrągi, które tam mieszkają w tym jednym miejscu wiele lat, one bardzo dobrze znają otoczenie. Tak? Na jednym brzegu i na drugim brzegu. Widzą, pamiętają, ile tam jest drzew. Jeśli nagle pojawia się kolejne drzewo, czyli człowiek, który nawet się nie rusza, to też może wzbudzić ich podejrzenie. Dlatego warto wykorzystać te drzewa, które tam rosną, lub też schować się za nie, rzuty wykonywać spod siebie, nie machać ręką, nie machać wędką nad wodą, jak najmniej machać spod siebie rzuty. Strzelanie bardzo fajnie się sprawdza w takich sytuacjach, bo na pewno widzieliście to na moich filmach. Nie trzeba machnąć wędką, często to w ogóle jest najlepsze rozwiązanie, również dlatego, że no nie ma innego sposobu, żeby daleko, tuż nad wodą posłać nawet lekką przynętę. Strzela się w ten sposób i zauważcie, że tylko właściwie jedna ręka musi wykonać jakiś ruch. No i szczytówka jest cienka, więc jej tak bardzo nie widać. W innym przypadku no, trzeba machnąć z backhandu, z forehandu, wszystko jedno, ale jednak ten ruch jest dość wyraźny i pstrąg, który gdzieś tam jest, oczywiście lepiej widzi od nas, my go nie widzimy, on nas widzi, no może się spłoszyć, bez wątpienia. Także starajmy się, podchodząc do takiej miejscówki podejrzanej o to, że jest zamieszkana przez ładną rybę, podchodźmy bardzo cicho, spokojnie. Jeśli nie ma drzewa, to przykucnijmy. Oczywiście, no, już widzę te komentarze, no nie ma szans, żebyśmy łowili non-stop nakłócanego, nie ma takich silnych, ale ja przynajmniej do takich miejscówek, gdzie wiem, że były widziane duże ryby, gdzie sam miałem takie ryby, takie spotkania, lub też coś jest, po prostu trzeba mieć ten zmysł taki wyczulony, że no jest takie przeczucie, że tu jest kaban, więc wtedy warto się schylić, warto się przychylić, przykucnąć, schować się za trawę. No może nie należąco, bo to by było zbyt męczące, ale gdyby ktoś mógł łowić przez czołganie, przez pełzanie, to myślę, że również byłyby z tego korzyści. No inna sprawa, żeby pewno wysiadł kondycyjnie dość szybko. No inna sprawa, że niestety, jak wynika z moich obserwacji, nie tylko moich, duże pstrągi i tak wiedzą o naszej obecności. Nawet jak bardzo cicho się skradamy, idziemy na paluszkach. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, bo są dni, kiedy pstrągi z jakiegoś powodu, z uwagi na kumulację wielu sprzyjających czynników, po prostu wpadają w amok i żerują bardzo intensywnie, nie boją się człowieka, a przynajmniej nie zwracają na niego uwagi. No i wtedy bardzo łatwo jest złowić nawet osobom, które niespecjalnie kryją się nad wodą i nie do końca potrafią dobrze zaprezentować przynętę. No ale to się zdarza na szczęście dla pstrągów bardzo rzadko, kilka razy w roku, więc ciężko trafić na taki szczęśliwy dzień pstrąga, tak to się mówi. Ale normalnie te wielkie pstrągi są bardzo czujne, dobrze słyszą, jak idziemy z daleka. Nawet jak się schowamy, to wiedzą, że coś się zadziało na brzegu i często ponieważ mają jakieś doświadczenia z ludźmi, z wędkarzami, którzy je złowili, wypuścili lub też, nie wiem, no spadł wędkarzowi, takie pstrągi u nas no nie ma się co oszukiwać, nie ma rzek, które nie są poddawane presji wędkarskiej, może być tylko mniejsza lub większa, ale generalnie to ludzie chodzą nad rzeką i to jeden za drugim często, jak sami wiecie, więc te pstrągi są bardzo czujne. Wiedzą, że ktoś tam jest, więc jedynym sposobem, żeby go szukać, no to trzeba usiąść spokojnie sobie na brzegu i posiedzieć, nawet kilka minut, 15 minut. Oczywiście nie siadamy nad każdym miejscem, nad każdym dołkiem. Ja to robię w zupełnie wyjątkowych sytuacjach, czyli miejsce, które jest znane, że tam jest duża ryba. Warto po bardzo cichym podejściu oczywiście usiąść spokojnie na brzegu, posiedzieć chwilkę, poobserwować wodę, nawet jeśli się nic nie wydarzy, założyć jedną przynętę, rzucić 2-3 razy, odpuścić, założyć drugą przynętę, rzucić 2-3 razy. Oczywiście mówię o miejscach takich dość czytelnych, tak, że nie trzeba z prawej, z lewej, z drugiego brzegu podchodzić i jakieś kilka technik wypróbować, przetestować.
Mówię o miejscu, które jest dość czytelne, tak że można zająć takie miejsce, z którego po pierwsze jak najmniej nas widać potencjalnie pod wodą, a po drugie dość dobrze możemy zaprezentować przynętę w tym miejscu. To się sprawdza. Znam kolegów, którzy w ten sposób łowią, że siadają nad dołkiem i siedzą pół godziny i czekają, aż pstrąg zażeruje. Czasami nawet dłużej. Śmiejemy się, że niektórzy noszą ze sobą krzesełka. Nie jest to pozbawione sensu, gwarantuję Wam, no ale to jakby jest tak różne podejście do pstrągowania, które dla wielu z nas, dla mnie również do niedawna tak było, wiąże się z wędrówką, z obłowieniem dużych odcinków rzeki. Oczywiście można iść jednym brzegiem, potem drugim brzegiem, wrócić do samochodu czy do transportu publicznego. No ale generalnie chodzi o to, żeby dużo kilometrów zrobić. To jest dobre dla zdrowia, no ale jeśli chcemy łowić powtarzalnie, skutecznie duże ryby, bardzo duże ostrożne ryby, no to tego rodzaju taktyka, czyli chodzenie, pokonywanie kilometrów i tysiące rzutów, niestety nie są najlepsze. Oczywiście mówię o okazach, wyłącznie mówię o okazach. No, każdy z Was, który łowi wiele lat pstrągi, na pewno przeżył taki dzień pstrąga, gdzie w każdym miejscu było branie. No, rzecz jasna, wtedy nie potrzeba siadać nad dołkiem i siedzieć 15 minut, bo zwykle nawet te duże ryby robią się wtedy troszkę mniej ostrożne. No, a co do koloru ubrania, ja zawsze starałem się ubierać klasycznie, czyli szaro, zielono, brązowo. No, rzeczywiście tu kolega trochę ma rację, że jeśli byśmy łowili na rzece, która nie ma w ogóle drzew, trzcin, krzaków na brzegu i pstrągi widziałyby spod wody wyłącznie brzeg rzeki, a później niebo bardziej lub mniej błękitne, białe, szare, to faktycznie miałoby to sens rzeczywiście, żeby ubierać się w takie jakieś ubranka niebieskie czy jasne, nawet białe z szarym. Też oczywiście dobrze robi taki wzorek taki niejednolity, czyli niejednolity biały, niejednolity niebieski, tylko jakiś biało-szary, też taki plamiasty powiedzmy, ale niekoniecznie ale niekoniecznie zielono-brązowy, więc miałoby to sens, ale prawdopodobnie są takie rzeki w Polsce. U mnie takich rzek raczej nie ma. U mnie są trzciny, wysoka trawa, pokrzywy, krzaczory. Niestety mało drzew, no ale pracujemy nad tym, sadzimy te drzewa nad brzegiem rzeki, tam gdzie ich nie ma. No są oczywiście odcinki leśne, gdzie absolutnie tłem wędkarza zawsze jest zielone, brązowe, takie kolory. Więc tutaj ewidentnie to, nawet jeśli tylko wchodzimy w temat teoretycznie, na pewno warto i trzeba mieć po prostu ubranie w tych tradycyjnych kolorach. Ale na przykład jak sobie wyobrażę połów pstrągów w takich rzekach jak San czy Dunajec, gdzie się sporo brodzi i te pstrągi nas widzą, nawet jeśli ktoś nie chodzi po pas w wodzie, to generalnie w wielu miejscach rzeczywiście może być tak, że dla pstrąga najlepszym kolorem, żeby się wtopić w tło, byłby biały, szary, niebieski. Może i tak, ale obawiam się, że statystycznie jednak nawet na tych rzekach, patrząc z punktu widzenia ryby, jednak ten kolor szary, beżowy jest, brązowy, zielony jest najlepszy. No ale tak jak powiedziałem na początku, jestem pewien, że ten aspekt, czyli kolor ubrania, jest najmniej istotny w tym wszystkim. Najważniejsze jest zachowanie nad rzeką, czyli bardzo ciche chodzenie. Mówiłem kiedyś o tym, żeby starać się chodzić na palcach, szczególnie jak podchodzę do miejscówki takiej grubej, to nie staję napięty, bo nie wiem, czy zauważyliście, jak się staje na piętach, hałas jest o wiele większy i gwarantuję Wam, że wszystkie ryby to słyszą. Możemy to troszeczkę zniwelować, idąc na palcach. Nie stawajmy na piętach, tylko na palcach. Poćwiczcie, rzecz jasna, cały dzień trudno chodzić na palcach, no ale tak jak mówię, podchodząc do miejscówki takiej ekstra, warto się troszkę wysilić. Poza tym unikajmy uderzania nogą w drzewa, zwłaszcza te, czy w korzenie, zwłaszcza te, które są zanurzone w wodzie, bo taki hałas jest na tyle obcy dla pstrąga i na tyle taki alarmujący, że z pewnością ta ryba nie weźmie, schowa się do dziury. Wtedy trzeba usiąść nad brzegiem, usiąść sobie, posiedzieć z 15 minut. Jeśli żerowanie jest intensywne, nie takie jak, nie musi to być zaraz dzień pstrąga, może być to normalne,
tradycyjne, standardowe żerowanie o poziomie powiedzmy na 10 punktów 5. Pstrąg też wyjdzie z tej dziury, spłoszył się, ale on tam nie będzie siedział godzinę. Wychodzi, bo musi jeść. Woda jest ma optymalną temperaturę, to w przypadku pstrągów jest około 12 stopni Celsjusza. No i wtedy on po prostu trawi szybko, musi pobierać pokarm. No i wychodzi z tej dziury i zaczyna żerować i znowu mamy nową szansę. Tylko trzeba niestety tą chwilę odczekać. Także jak najbardziej uważajmy na kolor ubrania. Ja w takich ubraniach nie chodzę na pstrągi. Niezależnie czy to jest niebieskie, czy to jest czerwone z czarnym. Unikam takich kolorów, unikam takich zestawień kolorów. Staram się ubierać w kolory stonowane, szare, beżowe. Tradycyjnie po prostu, żadnych cudów. A myślę, że jeszcze o ubraniach sobie poopowiadamy. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że właśnie wróciłem z majówki i mogę pochwalić się fajną rybą złowioną na naszych wielkich jeziorach mazurskich, zwłaszcza, że livescope już przygotowany, także życzcie mi powodzenia i ja Wam życzę powodzenia. Na razie, cześć, do zobaczenia za tydzień.